pada już 4. dzień, nie? Tak. Tak jak widać, chmury takie są wilgachne i to wszędzie są wilgachne. Tutaj tych kałuż jest mało, ale dlatego, że gdzieś tam spływa do tego pola, to ma gdzie to ulecieć. A tam dalej, jak się idzie do miasta, to całe ulice pozalewane, także się chodzi tak no prawie do kolan w wodzie, nie? Także zastanawialiśmy się, co tutaj robić dalej, bo tak naprawdę byśmy mogli sobie tutaj posiedzieć i w sumie to byśmy z chęcią posiedzieli, ale prognoza pogody mówi, że będzie lać przez następne 1,5 miesiąca, nie? Tak. Jego Także najczęstsze opady deszczu na sezon deszczowy to jest właśnie wrzesień i październik. no. Także decyzja, pakujemy się, jutro już mamy loty zarezerwowane. 700 na 2. Langkawi, Kuala Lumpur, Denpasar. No lecimy na Bali. Tam jest ostatni miesiąc suchy. To powinniśmy mieć jeszcze pogodę, nie? Tak, a później spokojnie już można tu wracać. Później można tu spokojnie wracać. Także dzisiaj idziemy jeszcze zrobić ostatnie zakupy. Na ostatniego kokosa. Ostatni kokos, ostatni chleb. I jutro o 12 mamy lot do Kuala Lumpur, mniej więcej godzinę, 3 godziny czekania i tam kilka godzin lotu do Denpasary. O, w sumie to bardzo dobrze nam tu się siedziało i jesteśmy zaskoczeni, ale to każdy musi oceniać to po swojemu, bo ogólnie Langkawi to jest takie, no nie ma tu za dużo co robić. I poprzednio jak byliśmy, to było trochę nudno, ale teraz nam to w ogóle nie przeszkadzało. 2 tygodnie minęły jak dzień. Dobierzemy sobie ostatnie kokosy. I ostatnie placuszki. Ostatnie placuszki, ale które dobre. są no niesamowite, nie? Dobre są, skubane jak diabły. No, nie do opisania, no niesamowite. Taki na wypasie placek ziemniaczany, nie? Z pączkiem. Z pączkiem, ale taki delikatny, nie? No i przepyszne kokosy, które są po czubek w wodzie. O. Nie? Przepyszne są. Ale placek masakra. Ostatnie godziny na Langkawi. No i jesteśmy na Bali. Hey, morning. Morning. Do bani są całe dnie podróżowania, przemieszczania się, loty, przekładanie bagażu, załatwianie formalności, wyciąganie rzeczy, skanowanie. O matko, masakra. Człowiek jest tak zmęczony, że... Ale jesteśmy.
już standardowo trzeba ogarnąć rzeczy. Czyli jedzenie, gdzie tu się zatrzymać na dłużej. No i w ogóle gdzie to my jesteśmy? No i całkiem chłodno jest. To jest. Znaczy jak na Indonezję, bo o chłodzie to ciężko mówić, ale Sucho jest. sucho jest. No właśnie, sucho jest, bo tam gdzie byliśmy do tej pory cały czas to było mocno wilgotno. Ale tutaj jak się wjeżdżało, to tak słońce dawało. Chociaż najlepsze słońce i tak jest w Indonezji, no ale to tylko ciepło. Dwie pary flip-flopów poszły do wywalenia i kurde nie mam w czym chodzić. Trzeba jakieś znaleźć flip-flopy. Bo nie wytrzymało to wilgoci. I rynek z owocami. Nie? Zaraz koło nas. Hello. You like satay? Corn pork? Yeah, later. Ayam. To już wiemy, że to kurczak. No i to już wiadomo, że u nich tych świątyń to pod dostatkiem wszędzie. Bali, Kuta. I dokładnie w tym miejscu byliśmy też i 3 lata temu. Z tego mamy film, nazywa się to Duch Bali. To miejsce było bardzo żywe, tu było cała masa ludzi, nie? Ciężko było przejść. Miejsce jest piękne. Morning.
trzeba będzie przyjść tutaj wieczorem, zobaczyć jak wygląda to miejsce wieczorem, nie? A miejsca się zmieniają. Tutaj stały takie duże naczynia, gdzie mieszali wodę z kwiatami, żeby miały zapach. I wszędzie było pełno ludzi. A tu mają takie fajne kosze. Elegancko. Przy ptaszarni. Tego są kolorowe. Jeszcze nie widzę. Podobne jak brzuszkowe. Jak zabawki. No, ćwierki. Dobra. Mamy takie coś. To jest woda z kokosa razem z płatkami z kokosa. O. I niby tam jest dodane trochę cukru. Dla tych, co lubią słodkie, może być. Dla mnie jest trochę za słodkie. Ja wolę samą wodę kokosową. Kosztuje to 6000, czyli to jest dokładnie 1,5 złotego, nie? Jest za słodkie. I te płatki kokosa wciągają się do słomki, przez co jest to strasznie ciężko pić. Słodkie. Za słodkie. Ale może być, nie? No. Tak to wygląda. No to tak to wygląda w tym roku. Odświeżyli te bramy. I tu nie było tego chodnika, nie? Kuta. It's okay. Hej. Temporary. Zawalona leżakami. Dużo surferów. Ale chodnik zrobili, nie? No w sumie pomysł dobry, bo się teraz idzie elegancko, nie trzeba męczyć się z piachem, bo po piasku tym sypkim to się idzie bardzo źle, nie? Nagrzany mieszka. No ale wtedy wyglądało to jak plaża taka trochę dzika, nie? Bo tutaj nie było nic, tylko był sam piasek. To 3 lata tylko przecież, nie? No i tutaj gdzieś stały te polskie te deski do surfowania. No zmienia się, nie? Zmienia.
No i Kuta nie ma takiego białego piasku, Kuta ma ciemny piasek, to nie jest brudne. Taki piasek już jest. Wejście do lokalnej świetlicy. Pięknie to wygląda z tymi posągami. Tam z tyłu hibiskus kwitnie. Te się odbywają wieczorami próby tradycyjnej muzyki. To jest za kratami. Tam z tyłu są bębny schowane. I wieczorem młodzież się zbiera z nauczycielami i uczy się tradycyjnej balijskiej muzyki. Tak tu pięknie wyglądają te wrota i te posągi. Nadary dla bożków. Dobra, siedzimy teraz w indonezyjskiej restauracyjce i zamawiamy sobie rosół z kurczaka, nie? Tu są ceny.
4000 to jest złotówka. Zobaczymy, jak będzie smakował ich rosół, nie? No i tak to dostaliśmy podane. Także sam wywar idzie osobno. Do tego tutaj coś jest, ostra papryka i nie wiem, to jak ogórek wygląda, nie? No i tutaj są nudle razem z czymś tam, nie wiem co to jest, zobaczymy za chwilę i różnym zielskiem, nie? To jest na słodko-kwaśne z octem ogórek. No my robimy podobne, w Tajlandii robią podobne, tylko że siekają na drobno, a to jest taki no, duży. To są krutonsy. A tamto to są krutonsy, nie? Trochę smakują jak chipsy. Ja myślę, że to trzeba zalać na pewno tym bulionem, tylko chcę spróbować ten bulion. Delikatne jest. Tak? Ale jest pyszny, ty, nie? Ale jest super czysty, nie? Bardzo dobre nudle. Nie jadłam takich nudli. Ale te krutonsy są bardzo smaczne, nie? Przepyszne są. Pycha. To jest super zupka, nie? Pyszne. A to jest mięso z kurczaka chyba, nie? To Tak, posiekane drobno. posiekane drobno. Bardzo dobre. Bardzo czysty wywar, nie? Jak zmieszany to teraz nie widać, dlatego pewnie podaje osobno, że on jest taki klarowny, nie? Ja sobie wrzuciłam ten ocet i smakuje to przepysznie. No właśnie też sobie zaraz wrzucę. Pycha. 3 złote zupa. Ale jaki dobry. Nie trzeba nic doprawiać, żadnej soli nie brakuje, nic. No w ogóle bardzo dobre, wszystko jest dobre, nie? Tak. Smacznie to wygląda, bardzo czysto podane. Rewelacja. Także rosół rosołowi nierówny, nie? Nie. Od rana mają zawsze pełno ludzi. Tak, no my teraz przyszliśmy, bo otwiera się o 12, a teraz jest tam trochę po 12. To jeszcze ludzie się nie poschodzili, ale tak jak oni patrzyliśmy, przechodziliśmy tędy wiele razy, to zawsze mają komplet, nie? No jest bardzo dobre. I powód jeszcze, że on nie wrzuca tego wszystkiego razem z płynem, to po to, żeby te krutonsy były chrupiące długo, nie? Bo tak sobie wlejesz, kiedy chcesz. Wygląda to ostre, ale jest diabelsko ostre. No, fantastyczne. I miseczka, nie wiem czy to widać na kamerze, wygląda na taką małą, ale ona jest dosyć głęboka, dużo tej zupy też jest, nie? Bo już jem i tak specjalnie nie ubyło mnie, nie ubyło. Bardzo fajna zupa. No, takiego rosołu jeszcze nie jedliśmy, nie? Nie. No jest nie do opisania, on jest po prostu super delikatny, ale przez te krutonsy i to wszystko robi taki inny smak, nie? No nie są to orzeszki jak w Tajlandii wszędzie, nie? Pycha. No rewelacyjna ta zupa, nie? No, Bardzo ale- dobra. Czyli masakra. Czyli bardzo ostre, no. Ale dużo tej zupy, no 3 złote. Te krutonsy fantastyczne. Ogórek pyszny, nie? Do tego te smaki takie, nie? I że ten wywar był taki klarowny, Tak. ale bardzo kurczakowy, nie? Bardzo. No przepyszny. I pomysł, żeby podawać to w tych miseczkach osobno, rewelacyjny, nie? Bardzo mądre. To szczególnie, że bulion był osobno, a nudle osobno, nie? No super. Nic, tylko przechodzić i jeść. Nakręcimy jak wyjdziemy, gdzie to, jak się to nazywa, nie? Bo super rewelacja, no. Rewelacja. Tak wygląda restauracyjka, a nazywa się tak.
Mie ayam and bakso. Khas Malang. No rewelacja. Nie dość, że pyszne, bardzo czysto podane, to jeszcze do tego tanio. Bardzo tanio, no 3 zł zupa. I to taka zupa, że spokojnie można się najeść, nie? Przepyszne. Przepyszny, bardzo dobry. No, a tu mamy naszą drugą restauracyjkę, tu, w której już jedliśmy, też jest tanio. Też nas 3 zł kosztowało, nie? Tak, Ryż z kurczakiem, nie? tak, wybraliśmy w karę. Jedno było bardziej ostre, drugie nie. Jeszcze można było wybrać nieostre. Ale najlepszy też ryż, jaki w życiu jedliśmy, Nie nie? jedliśmy takiego dobrego. A trochę ryży się najedliśmy. W różnych krajach, różnych producentów. Od złotówki za kilo do kilkudziesięciu złotych za kilo, nie? No. Pycha. Ale szarłam okropnie. Pycha. No i 10 metrów w tamtą stronę mamy restauracyjki, na wprost koleś grilluje kurczaka, a tu mamy nasz resort, w którym się zatrzymujemy, Jeszcze mało tego. Tam mamy tanie kokosy. a tam mamy tanie kokosy, I sklep obok. kokosy po 3 zł. 3 zł. A tak wygląda to miejsce, gdzie się zatrzymujemy. Także wygodnie tu się mieszka, bo zwyczajnie jest wszędzie blisko, nie? A mało tego, z drugiej strony jest 24 godziny sklep spożywczy. Czy jak wody zabraknie, to pod nosem. Do plaży jest kilometr, W sam raz dystans. w sam raz. Tak to wygląda. I basen tam. No, i na Kucie zatrzymujemy się w takim czymś. Batung, zdaje to się nazywa. I kosztuje to 60 zł na dobę. 6 dyszek. Nie? Za pokój dwuosobowy. Baba Gump Shrimp Co. Ci, co oglądali Forrest Gumpa, wiedzą, o co chodzi.